Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski z kanału modelarskiego Tank Models TV. Moi mili, drugi raz nagrywam film, ponieważ w pierwszym filmie popełniłem kilka błędów. Było to spowodowane najprawdopodobniej upałem, złym rozpoznaniem zawartości pudełka, nieuwagą i tak dalej. Więc teraz kręcę drugi film, unboxing dokładnie tego modelu, czyli Fokkera E5, ale uwaga, w skali 1,48. Niedawno prezentowałem Wam Fokkera od firmy Arma Hobby w skali 1,72 od pilota pułkownika Steca, a dzisiaj porucznika Steca. A dzisiaj zajrzymy do pudełka z ramkami od Edwarda. Tak prezentuje się chyba drugie lub trzecie wydanie właśnie Fokkera E5 od czeskiej firmy Edward w skali 1,48. Powiem Wam, że to pudełko, gdybym nie znał samolotu, to obawiam się, że po tym artboxie raczej mój wzrok nie zatrzymałby się na nim, na tym pudełku. Ale z racji tego, że zainteresowałem się tymi modelami poprzez firmę Arma Hobby, no to już tutaj powiedzmy moje zaangażowanie względem tego modelu wzrosło. W każdym razie mamy model z serii Profi Pack od czeskiej firmy Edward. W środku znajdziemy oczywiście Fokkera, jeden z ostatnich produkcyjnych pierwszowojennych modeli samolotów myśliwskich, uważany za jeden z najlepszych myśliwców końca I wojny światowej. Co tutaj mamy? Bardzo proszę. Mamy malowanie jedno niemieckie, polskie i kolejne dwa również niemieckie malowania. Samolot ten był też używany przez lotnika polskiego. Nawet tutaj mamy, bardzo proszę, napisane, pokazane malowanie, ale nie jest to samolot porucznika Steca. Zawartość jest w pudełku i jak to ja mam w zwyczaju, zacznę od omawiania instrukcji. Tak prezentuje się instrukcja, mamy krótką historię tego samolotu, no i następnie na kolejnych stronach mamy zawartość pudełka. No i widzimy, że mamy tutaj ramki plastikowe, bardzo fajny zestaw elementów fototrawionych, jak i również zestaw masek. Następnie przechodzimy oczywiście według sugestii producenta do sklejania poszczególnych elementów, części modelu, w międzyczasie również malując te elementy. Tu są kolejne etapy, tak samo jak tutaj mamy, producent zaznaczył wnętrze, fragment szkieletu tego samolotu, tak samo zrobił szkielet kabiny. Kolejne etapy sklejamy. No i tutaj uwaga, producent powinien nam dać też możliwość zrobienia naciągów. Czy takowe są? Nie widzę tutaj. Możliwe, że jak będę sklejał ten model, w każdym razie wtedy może się natknę, ewentualnie na dostępnej dokumentacji, zdjęciach poszukam, gdzie były naciągi w tym modelu. Tutaj widzimy tak samo, że jest plastikowy element karabinu maszynowego, ale mamy w zestawie również zestaw taki waloryzacyjny w postaci elementów fototrawionych i ten model na pewno będzie, ten karabin dużo lepiej się prezentował. Tak samo jak w przypadku, tutaj mamy właśnie, chyba jest tak. Tu mamy właśnie elementy fototrawione, takie okucia do kadłuba i właśnie one będą służyły, tutaj trzeba będzie naciągi zrobić, aby po prostu pilot, bo one były w środku i następnie wychodziły na stery, aby można było fajnie pokazać właśnie, jak ten samolot był sterowany, w jaki sposób. No i już finał, tutaj mamy też pokazane, i jest właśnie, o to mi chodziło. Mamy tutaj fajnie, producent nam zaznaczył, w jakich miejscach możemy sobie poprzeciągać tutaj linki sterowe. No i oczywiście mamy też element fototrawiony na śmigło. No i pierwsze malowanie, tutaj mamy model, który najprawdopodobniej nazywał się Jasta 8. Następnie mamy Jastę 36. No i tutaj posłuchajcie, mamy samolot w polskim malowaniu z okresu walk z
najpierw chyba było, nie, w każdym razie tutaj zobaczymy, tak, z lotnictwem Rosji Bolszewickiej. No i mamy tutaj samolot, którym latał kapitan Stefan Baster. No może z tym lataniem to bez przesady, ponieważ z tego co wyczytałem, odbył pierwszy lot, ale zarazem też ostatni lot, ponieważ no jest takie przypuszczenie, że kapitan Stefan Baster po prostu, można powiedzieć, dostał zawału w drodze powrotnej i zginął. A z tego co widziałem, czytałem, to był to jedyny lot taki testowy, można powiedzieć, tym samolotem. No i tutaj mamy malowanie i tu też zaznaczę, tak jak sobie czytałem właśnie, że te szachownice bez obwódki, tak jak tutaj jest pokazane na kadłubie, były szachownicami malowanymi na lotnisku w Ławicy w Wielkopolskiej, tak zwana wielkopolska szachownica. One zostały właśnie przejęte na lotnisku Ławicy pod Poznaniem, gdzie do dzisiaj mamy lotnisko wojskowe. No i następnie mamy tutaj pokazane, jak pomalować, jak nakleić kalkomanię i jeszcze jedno, malowanie Jasta 24 Friedricha Altemeyera. To wszystko, jeżeli chodzi o instrukcję. No i bardzo proszę, tak prezentuje się zestaw kalkomanii, ale tutaj też są takie erraty, że należy przyciąć, usunąć białe obwódki na krzyżach, żeby wyglądały prawidłowo, czyli tak jak po prawej stronie. No i tu jest kamuflaż lozengę, o ile się nie mylę, jeżeli źle wypowiedziałem, no to przykro mi bardzo, możecie napisać fonetycznie, jak to powiedzieć. No i tutaj mamy właśnie w ten kamuflaż pierwszowojenny samolotów. Mamy dwa rodzaje tego kamuflażu. Tutaj trzeba będzie zobaczyć później w instrukcji, który jest do którego samolotu. A dokładnie zapoznać się już, chociaż nie, wiecie co, ja się tak przyglądam. Mamy ogon, najprawdopodobniej używamy całości. Nie, tu jest ogon drugi. No zobaczymy, trzeba zapoznać się z instrukcją. W każdym razie tak prezentują się kalkomanie, jeżeli chodzi o kamuflaż, a tutaj mamy kalkomanie dotyczące oznaczenia narodowościowego danego samolotu, jak i również oznaczeń indywidualnych malowań pilotów. A tu na górze mamy kalkomanie do śmigła imitujące drewno. No jest, powiem Wam, trochę tych kalkomanii. O właśnie, i tutaj jest widoczna ta biała obwódka, która wyszła poza czarny krzyż. Powinny być tylko czarne krzyże. No tu mamy tego węża. Tutaj mamy to polskie oznaczenie, znak nieskończoności. No i oczywiście polskie szachownice. Oczywiście tak będą naklejane od góry, a tak będą naklejane od spodu. Czyli to są górne, a to są dolne. Ze względu na to, że no, widzimy, że czerwony w tych czasach był po lewej stronie. Tu jest klasyczna szachownica, która obowiązywała bodajże do 92 lub 1993 roku. Aktualnie mamy zmienioną barwę czerwonego, a czerwone pole zgodnie z flagą jest po prawej stronie. A, tutaj jest. Pamiętajcie, że kadłuby były wykonane z płótna. No i tutaj mamy kalkomanię imitującą wiązanie, naciągnięcie tego płótna na kadłubie, który przyklejamy od spodu. Powiem Wam, rewelacyjne rozwiązanie. To tyle, jeżeli chodzi o kalkomanię. A teraz elementy fototrawione oraz oczywiście maski. No i tutaj mamy, mam nadzieję, że uda się. Wybaczcie, że dzisiaj bez rękawiczek, prosto z warsztatu. Tak prezentują się maski. A następnie tutaj mamy blaszki. I oczywiście częściowo blaszki standardowo, jak to w Edwardzie, są zadrukowane. Na przykład proszę zwrócić uwagę tutaj na tabliczki informacyjne, jak i również zegary. Krótko mówiąc, cud miód palce lizać i oby tylko nic się nie działo podczas sklejania. Przechodzimy do plastiku.
No i same ramki plastikowe. I tutaj podziękowania dla jednego z subskrybentów, Andres Kamotu. Andres Kamotu, tak przynajmniej po prostu no, tak się nazywa dana osoba. Tutaj wyjaśnił mi bardzo ciekawą rzecz z tymi skrzydłami. Producent wydał nam dwie pary skrzydeł, bo to są w całości skrzydła i jeden ze skrzydeł miało być skrzydłem, powiedzmy, takim wyeksploatowanym. Ja powiem wam, przyglądam się jeszcze raz tym skrzydłom i za chińskiego Boga nie widzę tego wyeksploatowania. Zresztą proszę bardzo, no sami zwróćcie uwagę, jak to się prezentuje. No ja tutaj nie wiem, możliwe, że po pomalowaniu na dodatek tutaj, na tym skrzydle, widać tak jakby delikatnie nadlewkę, ale może to o to chodziło. Ciężko mi jest w każdym razie powiedzieć. Ja na pewno tą nadlewkę będę zaszlifowywał, a jeżeli ktoś się orientuje inaczej, ktoś wie, że na przykład ta nadlewka powinna zostać, to niech pisze. I tutaj poprawa z mojej strony. Tak samo dziękuję. Andres Kamotu. Skrzydła nie były kryte płótnem, tylko oczywiście sklejką. Tak prezentują się skrzydła. Teraz ramka z elementami kadłuba, stateczników, kabiny, silnika, etc. Moim zdaniem na pierwszy rzut oka detal jest naprawdę bardzo ładnie, to wszystko jest odwzorowane. Nie można się do niczego przyczepić. Tu jest fajne właśnie oznaczenie, bo to jest oczywiście Fokker EV, czyli 5, a tutaj jest też, on był oznaczony jako Fokker D8. Tutaj jeszcze raz pokażę wam ten detal. No jest naprawdę bardzo ładnie to wykonane. Silnik w jednym kawałku, ale powiem wam, tutaj ta osłona silnika, na przykład, tak jak oglądałem inny model, to była ona nitowana. Chodzi o tą powierzchnię, o te dwa elementy. Ten z tym był nitowany. Nie śrubowany ze względu na to, że śruby po prostu by wyleciały momentalnie podczas obrotu silnika. Koła. Koła wyglądają naprawdę bardzo fajnie. No oczywiście tutaj mamy koła pełne, bez kół szprychowych. No i powiem wam, że tak naprawdę porucznik Stec też zdaje się zmarł w 20 roku. No i tutaj mamy tak samo kolejnego polskiego pilota, no, który też tragicznie no niestety zginął śmiercią lotnika. Więc te samoloty jakieś były nie za bardzo fartowne, wręcz bym powiedział pechowe. Fragment podłogi w kabinę. I tu chciałem jeszcze jedną rzecz sprawdzić. No powiem wam, na przykład tutaj jest fragment górnej części kadłuba i tu jest wyłożona krawędź, wejście do kadłuba było wyłożone skórą. To takie serdelki były, powiedzmy. No tutaj nie mamy żadnego wzoru serdelka. Były to po prostu skóra, taki worek długi, no taka kiełbasa, powiem wam, naprawdę wyglądająca, przewiązana co jakiś element, przywiązana była tak samo właśnie do krawędzi włazu, żeby po prostu było wygodniej czy się oprzeć z boku, tak samo podczas wejścia. No tu mamy taki po prostu jeden element wystający, o w ten sposób. Wnętrze bardzo uproszczone, tak delikatny zarys po prostu stelaża kadłuba. I ostatnia ramka. No tutaj nie możemy się spodziewać jakichś wielkich ilości części. No i kolejna ramka, tak prezentuje się w całości, z elementami uchwytów, następnie karabinów. Sami zobaczcie. Też podpórki są wszystkie, elementy też, takie dodatkowe elementy, powiedzmy, stelaża kabiny teraz widoczne. A tak prezentuje się plastikowa wersja karabinu maszynowego, jednego z dwóch. Jest oczywiście element fototrawiony i tu są jeszcze jedne elementy, które na przykład po prostu też gdzie wchodziły w taką prowadnicę taśmy do karabinu. Najprawdopodobniej jest to ten element, centralnie teraz, który widzicie. A do tych elementów przyczepiamy linki, będę przyczepiał. Bardzo fajny samolot.
A teraz zaprezentuję Wam zdjęcia ramek w całości. No i oczywiście później podsumowanie. No a jak Wy zapatrujecie się na modele samolotów pierwszowojennych? Ja powiem Wam, że coś mnie natknęło, jakąś książkę wziąłem do ręki, czy miesięcznik, w którym był artykuł właśnie o samolotach pierwszowojennych, które latały 120-160 na godzinę. Powiem Wam, że tak jak nie wiem, czy wspominałem, jednym z pierwszych takich samolotów, powiedzmy innych od japońskich, był Fokker DR-1, nie pamiętam z jakiej firmy kompletnie. W każdym razie, bardzo fajny, ciekawy model. Jeżeli chodzi o ilość elementów do składania, no to jest tego niewiele, no bo nie można tutaj wymagać, żeby powiedzmy, no chyba że rozdrobnimy kadłub na 1 000 000 części. Nie. Może uda mi się ten model zaprezentować dzięki jednemu z subskrybentów, ale w skali 1:32. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja na przykład spodobały mi się te modele. Kolejność sklejania, nie wiem kiedy, ciężko mi jest na chwilę obecną powiedzieć, bo jest kilka projektów w międzyczasie, ale w wolnej chwili, no już jak trochę się ochłodzi, zapewne tutaj wrócę do tych modeli. No niestety ten model w skali 1:48 nie jest dostępny w tej chwili, chyba że z drugiego rynku. Dziękuję Wam za uwagę. No i oczywiście zapraszam Was do sklepu. Zapraszam Was do obserwowania mediów społecznościowych, czyli Facebook, X i Twitter. Nie Twitter. TikTok. TikTok. I posłuchajcie, zapraszam Was również, jeżeli macie ochotę, do 1, 2 i 3. I zapraszam, pamiętajcie, w sobotę bardzo fajny unboxing bardzo fajnego samolotu w bardzo nietypowej skali, rok produkcji 1957. Pierwszego wydania. W tym roku pierwszy raz został wydany ten model samolotu. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, cześć.